Powiedz mi, czy to znasz. Jesteś na jakimś spotkaniu w pracy albo po prostu w sferze swojej prywatnej i gdzieś ktoś robi jakąś dwuznaczną minę albo ktoś ci nie wysyła tak szybko, nie wiem, SMS-a czy maila zwrotnego. I co ty robisz? Zaczynasz to bardzo mocno brać do siebie, analizować, przyglądać się temu, a na podstawie tej całej wielkiej analizy powstają twoje emocje lub wnioski jeszcze dalsze. Czyli zaczynasz się w określony sposób czuć i zaczynasz w określony sposób myśleć. Czyli tak de facto jesteś taką gąbką, która wszystko chłonie i tam jeszcze w środku sobie to przytrawia i przerabia, a potem masz jeden wniosek, że jest ci ciężko, że ciężko ci się żyje i że to życie jest jakieś przytłaczające. Jeżeli gdzieś w tym się odnajdujesz, to po pierwsze ten film jest dla ciebie, po drugie następuje tutaj jeden dosyć spory błąd, który myślę, że gdzieś się potrafi przyczepić do wielu wrażliwszych osób, a polega on na tym, że gdzieś wychodzimy z jakiegoś założenia, że skoro coś dostrzegam, na przykład jakieś właśnie takie mikrogesty, czy jakieś dwuznaczności, albo w ogóle dostrzegam ciszę i zaczynam właśnie ją analizować, to znaczy, że ja muszę to w siebie wchłonąć. To znaczy, że ja muszę być właśnie tą gąbką, tym odbiornikiem, który po prostu to musi przyjmować. Innymi słowy, bierzesz na siebie odpowiedzialność za to, że ty musisz po pierwsze odebrać to, co się dzieje w otoczeniu, zrozumieć to, co się dzieje w otoczeniu i sobie to przetworzyć i przerobić. Nie dziwne, że na koniec takiego dnia, nosząc na sobie tą odpowiedzialność i te zadania pod tytułem wchłonąć i zrozumieć, bo inaczej to się nie da żyć, po prostu jest ci ciężko. Jesteś zmęczony, gdzieś pęka ci głowa. Dzisiejszym filmem chcę ci powiedzieć nie musi się tak dziać i powiem ci oczywiście, jak to zrobić, żeby tak się nie działo. No i co? Od razu przechodzimy do punktu pierwszego. Zaakceptuj dane, zignoruj interpretację. Pierwsze, co musimy zrobić, to jest oddzielić surowe, suche fakty od niesłychanie emocjonującej opowieści. I to może wyglądać tak, że na przykład wysyłasz jakiegoś maila do szefa swojego albo współpracownika, czy po prostu też gdzieś tam na sferze prywatnej do kogoś, do znajomego, a dostajesz zdawkową odpowiedź jednosłowną. I wtedy co się dzieje? No pewnie właśnie zaczynasz uruchamiać swoje silniki. Po pierwsze te, które wchłaniają to jedno słowo oraz wielką ciszę, która otacza to tylko jedno słowo, a po drugie zaczynasz to interpretować. Czyli, a dlaczego on mi odpowiedział tylko jednym słowem? Co to może znaczyć? No pewnie, jeżeli chodzi o szefa na przykład, pewnie jest na mnie zły, pewnie ma jakiś do mnie stosunek negatywny. Zwykle to jest super gadatliwe, a dzisiaj to jest jakaś dla mnie wiadomość, to jest do mnie wysłany komunikat, który mówi niedobre rzeczy. No i oczywiście czym się kończy taka interpretacja? No oczywiście tym, że się czujesz fatalnie. W najlepszym scenariuszu czujesz może zmęczenie tymi myślami, a w najgorszym czujesz wielki lęk, bo masz wrażenie, że za chwilę wylecisz z pracy. I teraz przyjrzyjmy się temu, co tak naprawdę tobie zaszkodziło. Gdzie tutaj była ta trucizna? Czy to de facto był ten mail? Czy to była ta wielka, wielka opowieść, która jest bardzo negatywna, która jest stronnicza, bo zauważ, że ona w ogóle najczęściej nie ma w ogóle wydźwięku takiego pozytywnego. Na zasadzie, krótko mi odpowiedział, więc na pewno jest dobrze zrobiona robota, bo gdyby było źle, to by może się rozwodził na ten temat, a tak powiedział, że jest okej i tyle. No więc jest to stronnicze, jest to negatywnie stronnicze i jest to takie przychylanie się ciągle i bardzo mocne przyklejanie scenariuszy, które szkodzą, scenariuszy, które są czarne, które są katastroficzne. No i dlatego potrzebujemy tego kroku pierwszego, to znaczy musimy zauważyć, gdzie są suche fakty, gdzie jest moja własna interpretacja.
I suche fakty to jest po prostu coś, co my po prostu przyjmujemy do wiadomości. Natomiast naszą własną interpretację mamy na to wpływ. Możemy się do niej bardziej przykleić lub mniej, możemy się do niej zdystansować, możemy sobie w ogóle ją zauważyć. I to już jest super ważny krok pod tytułem to co sobie nagadałam przed chwilą, to spowodowało, że jest mi tak ciężko. A póki co, jeżeli chodzi o fakty, to mam tylko taki fakt, że napisał mi krótkiego maila. I to cały koniec historii. I to jest początek. Przejdźmy do punktu drugiego. Punkt numer 2. Zmień pytanie z co oni myślą o mnie na czego się dowiaduję o nich. Wtedy, kiedy sobie zdamy sprawę, że ta nasza interpretacja jest po pierwsze bardzo, bardzo nabudowana, rozbudowana, daleko posunięta, ale i także negatywnie stronnicza, to jest ten moment, kiedy dobrze jest zaprząc swój umysł do tego, żeby w inny sposób zaczął myśleć. Bo on i tak myśli oczywiście. Ta maszyna i tak działa, nie? Te silniki i tak zostały uruchomione. No to nadajmy im kierunek. I teraz zamiast kierunku pod tytułem samokrytyka, autoanaliza i dopatrywanie się w swoim życiu i w swojej całej osobie tylko i wyłącznie tego, co może pójść źle lub co już poszło rzekomo źle, zmieniamy na zewnątrz, kierujemy się do zewnątrz i nastawiamy się na lepsze poznanie tego, co nas otacza. Włączamy ciekawość, chęć zrozumienia. Czyli mamy koleżankę, która zrobiła jakąś kwaśną minę, która nam gdzieś zmarszczyła brwi na nas patrząc i od razu bierzemy to super do siebie, co ja takiego zrobiłem, jestem beznadziejna, pewnie źle wyglądam, zrobiłam źle to i tamto i to, już zaczynamy w siebie wątpić. Zadajemy sobie inne pytanie, nie? Co jest ze mną nie tak, co tutaj ja strasznego poczyniłam i zrobiłam, na co to mówi o nich, co to mówi o tej osobie. No, zrobiła kwaśną minę, może głowa ją boli, może ma bardzo ciężki dzień, może nie smakuje jej ten obiad, który razem jemy. Budujemy w sobie opcje. W ogóle w ten sposób otwieramy swoją głowę, bo zauważ, że jeżeli nakierujemy wszystko przeciw sobie, czyli wszystkie interpretacje tak czy siak spotykają się w jednym miejscu, czyli w samokrytyce, no to jest zawężenie obrazu, czyli odpowie krótkim mailem? Na pewno ja coś źle zrobiłam. Popatrzył na mnie jakoś dziwnie? Na pewno ja coś źle zrobiłam. Nie odpowiedziała mi w ciągu 5 minut na SMS? Na pewno ja coś robię. Zobacz, że to wszystko jest tak naprawdę lądowanie na tym samym lotnisku. A teraz my chcemy zrobić coś innego, odkrywać inne lotniska, polatać sobie w ogóle, nie spieszyć się tak mocno do tego jednego. Możemy sobie poczekać, nie? To nie trzeba od razu już na nim lądować. Nie jest aż tak cudowna, żeby do niego tak mocno ciągnąć. No i co? I zadajemy sobie właśnie to pytanie, które brzmiało, co mi to mówi o niej? Co mi to mówi o niej? Co mi to mówi o nich? Co mi to mówi w ogóle o tej sytuacji? Czyli wychodzimy z takiego bardzo wielkiego skupienia się na ja, na chęć zrozumienia właściwie, co tutaj się może dziać. I dzięki temu jest to bardziej zdejmujące z nas to poczucie, że po pierwsze wszystko źle robię, a po drugie gdzieś dystansujemy się do naszej opowieści, o której mówiłam w poprzednim punkcie. I to jest drugi krok, przechodzimy do trzeciego. Podejmij decyzję z miejsca siły, czyli co ja z tym zrobię. No i mamy sytuację, kiedy koleżanka na ciebie bardzo krzywo popatrzyła, albo dostałeś maila od szefa, który jest bardzo, bardzo zdawkowym mailem. A spodziewałeś się na przykład jakiegoś wylewnego. No i teraz, kiedy sobie to wszystko przeobserwowaliśmy, oddzieliliśmy suche fakty od opowieści i zauważyliśmy, jak ta opowieść na nas działa, czas przejść do działania, czas przejść do aktywnego podejścia i przyklejenia się do pytania, co ja teraz z tym mogę zrobić. Czyli nie siedzimy tylko i wyłącznie w swojej głowie i nie piętrzymy tych katastroficznych wizji, tylko faktycznie zabieramy się za działanie. I działanie jest bardzo potrzebne, jest sprawcze, gdzieś nas aktywuje z tego trybu analizy
i skupiania się nadmiernego na sobie. I może się przedstawiać jak 3 podstawowe opcje. Czyli po pierwsze, ignorujesz. No okej, spojrzała na mnie krzywo, zmarszczyła brwi, czy tam, nie wiem, wykrzywiła jakoś twarz. Nic z tym nie zrobię. Po prostu zignoruję to. Pomyślę sobie, dobra, zobaczę, co będzie dalej, jak będzie dalej rozmowa przebiegała, a póki co nie zajmuję się tym. Jeżeli szef napisał mi zdawkowe, nie wiem, okej w mailu, to potraktuję dosłownie to, czym to jest, czyli że jest okej. Zignoruję tą ciszę, która rzekomo jest tutaj jakoś bardzo znacząca. I to jest jedna rzecz, którą można zrobić. Kolejną sprawą jest sprawdzanie. Czyli jeżeli nie dasz rady tego zignorować, no to po prostu sprawdź. Dowiedz się, nie wiem, zapytaj, źle się czujesz, głowa ci boli, coś tak widzę, że wyglądasz tak markotnie. Albo wysyłamy maila, chciałem tylko potwierdzić, że wszystko jest w porządku, czy na pewno ten raport, ta, nie wiem, informacja, którą przesłałem poprzedni mój mail, sprawdza się w tej sytuacji. Czyli krótko na temat, ale na zasadzie ja chcę sprawdzić, upewnić się, czy wszystko jest Innymi słowy, dodajemy sobie odwagi, wychodzimy z tej pozycji bardziej biernej, pasywnej, ale krótko i do rzeczy. Jest jeszcze jedna opcja, która właściwie zakłada tylko i wyłącznie jedno. Nawet jeżeli zakładamy, że ta krzywa mina, ten krótki, zdawkowy mail, ta cisza po naszej wiadomości czy SMS-ie do kogoś, jeżeli zakładamy, że to jest coś niezdrowego, że to jest jakieś zachowanie toksyczne, że to jest coś niefajnego, na przykład dlatego, bo to już nie pierwszy raz, nie pierwszy raz się spotykasz z taką mimiką albo z tego typu opóźnianiem jakichś informacji udzielanych tobie, no to nastawiamy się na coś innego. Wtedy nastawiamy się na ochronę siebie. Być może kontakt z tą osobą lepiej, żeby był rzadszy niż częstszy. Być może utrzymanie danej relacji tylko i wyłącznie na poziomie zadaniowym, stricte profesjonalnym, bez zadawania dodatkowych pytań, to będzie to. Tak? To będzie ta ochrona siebie. Być może spotkania z osobą, która zawsze się wykrzywia na twój widok, to nie jest najlepszy pomysł, więc może lepszym pomysłem by było ograniczenie ich ilości. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że temat nie jest łatwy, bo po pierwsze wrażliwość, po drugie autoanaliza gdzieś tutaj mocno rozbujała, ale i także ta negatywna stronniczość. Być może potrzebujesz jakiegoś wsparcia, konsultacji 1 na 1 online. To jest w mojej ofercie. Zapraszam. Podobnie jak do newslettera. Też ciebie zapraszam, dlatego że to jest miejsce, gdzie raz w tygodniu dajemy sobie spokój. Tylko że na piśmie. A podsumowując dzisiejszy cały film, często kiedy spotykam się z osobami wrażliwszymi, pierwsze marzenie, jakie one mają, to jest stać się mniej wrażliwą osobą. Czyli gdzieś zmniejszyć intensywność swojej wrażliwości. Ja ci powiem, po pierwsze to się nie da, a po drugie naprawdę warto z tego zrezygnować, bo z tego celu, dlatego że to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby zmniejszyć swoją wrażliwość, bardziej chodzi o to, żeby zwiększyć swoją świadomość tego, co się dzieje, tego, w jaki sposób sam lub sama sobie dokładasz trudności. Mam nadzieję, że tym filmem ci pokazałam, że jest to możliwe, żeby tego nie robić lub robić to w znacznie mniejszym stopniu. Daj mi znać w komentarzu, co z tego filmu bierzesz do siebie i na wynos. Daj mi znać, jak to jest z twoją wrażliwością, co ona ci gdzieś serwuje. Wielkie dzięki za każdy komentarz, za każde subskrypcje, każde kliknięcie. To jest wszystko wsparcie tego, co robię i tego kanału, podobnie jak wsparcie przez inne platformy. Wielkie dzięki za to, że jesteście. Bardzo, bardzo doceniam. Jeżeli gdzieś to, co obejrzałaś lub obejrzałeś, okazało się bardzo pomocne, to i masz ochotę mnie wesprzeć poprzez inne platformy, zapraszam z góry. Bardzo dziękuję. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.